Cześć, tu Damian, jakbyś nie wiedział i jesteś na kanale Budowlaniec TV, gdzie właśnie dzielę się wszystkim, co wiem, z rzeczami związanymi właśnie z budowlanką, a dzisiaj poruszę właśnie kwestię uszkodzonej delikatnie izolacji na przewodach elektrycznych, nie? Co w takiej sytuacji robić. Właśnie przeczytałem też na jakimś tam forum, właśnie ludzie się pytali, co w takiej sytuacji zrobić, dlatego myślę, znowu nagram odcinek, nie? I powiem Ci, co w takiej właśnie, jak się zachować, nie? No bo chodzi o to, że no jest na budowie, no niekiedy się zdarza, prawda, że coś, gdzieś jakiś młot pójdzie nie tak, prawda, że coś gdzieś tam się wkuje, tak i tak dalej. No i niekiedy zdarzy się po prostu, że te przewody, tak, bo przewód ma jednak, no ma żyły w środku, jakby, nie? I ma tą otulinę tą całą, nie? No i zdarzy się, że niekiedy ta izolacja, jakby ta osłona zewnętrzna zostanie w jakimś tam stopniu, powiedzmy tam nacięta, nie wiem, uszkodzona, tak i tak dalej. I co wtedy robić? Właśnie ktoś na forum się zapytał, czy taki przewód należy wymieniać. Słuchaj, jeżeli nie ma żył na wierzchu, tak, żyły, czyli te kolorowe, te kabelki w środku, jeżeli nie widzisz tego na wierzchu, to znaczy, że nie zostało tutaj nic uszkodzone w przewodzie i teoretycznie możesz go chować w ścianie, tynkować, tak, i nic się nie stanie. Nie będzie żadnego przebicia, nie? Ale no jeżeli chcesz spać spokojnie, powiedzmy, to możesz wziąć taśmę izolacyjną, tak? Obkręcić w tym miejscu, nie? Gdzie jednak ta izolacja została w jakimś tam stopniu naruszona i wtedy dopiero schować go w ścianę, zatynkować, nie? Także możesz to zrobić, ale nie musisz po prostu. A jeżeli tak delikatnie uszkodzisz jakoś tam przewód, no to uwierz, naprawdę nic się nie stanie, instalacja tam nie ucierpi, nie? I to wszystko będzie działać, nie? Także krótko i na temat, jak zawsze. Po więcej zapraszam Cię na inne jakieś tam filmy, nie? Być może też będą jakoś tam dla Ciebie pomocne. I co? I to tyle. Miłego dnia, zostaw łapkę w górze, proszę, nie? Pomóż promować mój kanał na YouTube, docierać do jeszcze większej ilości osób, nie? Tworzę właśnie ten kanał, żeby odpowiadać właśnie na tego typu pytania, nie? Żebyś Ty, robiąc remonty w domu, mógł sam to ewentualnie wykonywać, nie? I że nie zawsze potrzebujemy jakiegoś tam fachowca, który przyjdzie, weźmie, powiedzmy, jakieś tam ileś tam pieniędzy, nie? Za to, nie? Więc no, taki jest zamysł kanału, nie? I mam nadzieję, że robię dobrą robotę, nie? Pisz w komentarzu, jeżeli masz jakieś tam pytania albo coś tam, nie? I co? I mam do zobaczenia. Mam nadzieję, do zobaczenia. Siema!